No siemanko, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Michał Michalski z tej strony, a dzisiaj spotykamy się w dość niecodziennym klimacie, ze względu na to, że odbędzie się tutaj pogrzeb ekosystemu Kosmos. Dlatego właśnie ubrałem się na czarno. Nie no, myślę, że akurat nie będzie tak źle. Na koniec mam trochę pozytywnych newsów, no ale jednak cały ekosystem wygląda dość tragicznie i o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Co tam się dzieje, co tam się wyprawia, co się stało z wszystkimi projektami na kosmosie, czemu wszyscy stamtąd uciekają, także tradycyjnie nie przeciągając, zapraszam na intro. Dobrze, zobaczmy jak tutaj wyglądają ceny. Atom za 2,28, minus prawie 9% w ciągu ostatnich 7 dni. FED minus 18%, Akash minus 8%. Nic tam tego to nie znam, Ziga tak samo. Secret akurat ma trochę lepszy moment. Osmosis minus prawie 9%. Te większe tokeny to chyba zostały stąd zdelistowane. Jeśli chodzi o Dimension, to chyba nie muszę nikomu mówić. Airdrop był dość srogi, airdrop był dość tłusty. Obiecywali nam jakieś airdropy za staking, jednak zobaczcie co się później tutaj stało. No jeśli chodzi o airdropy na ekosystemie Kosmos, to nie powiem, bo oddawały dość dobrze. I pamiętam jeszcze czasy, gdy budowaliśmy tak zwane kosiarki, kombajny, traktory do tych airdropów. Generalnie trzeba było zastejkować konkretną ilość Atoma, Osmosis, Juno i to były właściwie 3 główne tokeny, które kwalifikowały nas na airdrop. No i po tym czasie faktycznie dostaliśmy DYDM, dostaliśmy jeszcze TIA. Właśnie sprawdźmy tutaj, gdzie ta TIA siedzi. Ona chyba tutaj nawet nie jest wylistowana. TIA, czyli konkretnie chodzi mi o Celestia. Gdy dostaliśmy ten airdrop, kosztowała ona jakieś $2 i później odbył się tutaj maksymalny raid na $20, po czym później powolny zjazd na teraz 45 centów. W ciągu roku minus 90% i airdropów jak nie było, tak nie ma. Wczoraj nawet tutaj odbył się unlock na $155 000, ale co do TIA, to tutaj nie skreślałbym jeszcze tego projektu. Jest to modularny blockchain i wprowadzają tam jakieś nowe zmiany, nowe upgrade'y. Wracając do kosmosa, tutaj mamy ten DYDM, Kujira. Kujira teraz zrobiła rebranding, znaczy już zrobiła ten rebranding bardzo dawno. Rujira, ten projekt akurat jako jeden z niewielu trzyma się dość dobrze. Stride, czyli Liquid Staking, tutaj w ciągu 7 dni też mamy minus 11%, Iris minus 21%, Stars, oni będą mieć akurat migrację, Boot, tutaj mamy 38% na plusie. Milkway akurat się zamknął, Regen nie mam pojęcia co tam się dzieje, P-Stake również, Evmos chyba umarł. Na Mars to już w ogóle szkoda gadać, o tych wszystkich projektach sobie dzisiaj dopowiemy. Comdex zamknął się totalnie po haku. No i obserwując tutaj na przykład TVL, możemy zobaczyć, że największe wzrosty, największy poziom tego TVL był w 2023 w grudniu, później lekki spadek i znowu podbitka koło marca, marzec, kwiecień, sell in May, go away i później mieliśmy kolejną podbitkę właśnie w grudniu 2024, czyli taki ostatni bym powiedział, że alt season, bo od tego momentu właściwie większość altcoinów jest w besie i tak jak zresztą tutaj widzimy po TVL raczej kapitał stąd wypływał. Sprawdźmy jakie tutaj mamy zarobki. Jeśli chodzi o fee w ostatnich 24 godzinach, najwięcej zdobyło tutaj Osmosis $5235 i na drugim miejscu jest Stride $4590. Później mamy Torchain Dex, który właśnie jest wykorzystywany przez Rujira i później mamy długo w sumie nic. Więc patrząc rocznie, no tylko te dwa protokoły tutaj zarabiają jakieś pieniądze, czyli Osmosis i Stride, jednak oni nie dzielą się tymi pieniędzmi w ogóle z Cosmos Hub. No i tutaj mamy EDA. EDA od Airdrop Glide Up. Fajna apka.
Dzisiaj będę się posiłkował trochę jego postami i jeśli interesujecie się kosmosem, to zapraszam do followowania tego gościa. Jednak brałbym te jego posty na poprawkę ze względu na to, że przed upadkiem Marsa właśnie shilował ten protokół, że większość ludzi o tym nie wie, ale mogą zarobić 19% APY na swoim bitcoinie, blokując właśnie tego zrapowanego bitcoina na Mars Protocol, po czym po 2 tygodniach Mars Protocol miał exploit i wszyscy stracili swojego bitcoina. Także pamiętajcie o tym, że wasz bitcoin jest najbardziej bezpieczny na waszym portfelu sprzętowym. Żadne zrapowane wersje, jeśli chodzi o używanie DeFi. W przypadku bitcoina wolałbym go zakupić ekstra i po prostu używać tego jako kapitał do farmienia, a nie używać naszego bitcoina do farmienia gdzieś tam na DeFi. Więc tutaj mamy listę projektów, które powoli się pozamykały właśnie na ekosystemie Kosmos. Pierwszą mamy mantrę. Z mantrą na pewno wszyscy pamiętacie, co się stało. Token OM, który miał exploit, a właściwie to team tutaj coś namieszał. Tutaj mamy wykres tego tokena, konkretnie gdy wszystkie tokeny miały spadki od początku z zeszłego roku, to token OM jakoś tak nienaturalnie rósł. Nie chodziło o to, że opłacili oni swojego market makera dodatkowo po to, żeby nie wystawiał sell orderów. A że płynność była tutaj dość mała, to później token praktycznie z $8 padł do 20 centów. Kolejnym projektem jest Milky Way, który dawał liquid staking również właśnie na Celestia. Tutaj również im nie poszło i musieli się zamknąć. Nomic to jest w ogóle ewenement, który właściwie to nigdy się nie odpalił. Nie mam pojęcia, czy cały czas działa, ale na testnecie można tam było stakeować ich tokeny i nawet można było dostawać nagrody właśnie w Bitcoin. Później mamy Marsa, który właśnie został zhakowany. Część pieniędzy z tego co wiem udało im się odzyskać. Jest to jednak bardzo mały skrawek z tego co stracili. Neutron im tutaj trochę pomógł, dofinansował te spłaty ludzi, którzy używali w tym momencie Mars, jednak ostatnio po prostu się zamknęli. Astroport cały czas działa, pamiętamy na pewno Astroport z Terra Luna, jednak działa on w takim beta mode, konkretnie maintenance. Axelar, tutaj mamy akurat ciekawą sytuację, ponieważ Team został wykupiony przez Circle właśnie do stworzenia ARK. Chodzi o L1 opartą na stablecoinach. Jeśli jeszcze nie wiesz o co chodzi, to zapraszam tutaj obejrzeć to wideo. Drop tego projektu akurat nie znam. Prism po prostu się ostatnio zamknął. Akash zrobił migrację na Solanę. Noble tutaj trochę dość smutna sytuacja, ale do tego jeszcze sobie wrócimy. Elis wymigrował się na Base, będzie trochę więcej takich przypadków. Stargaze akurat już niedługo ma się odpalać ponownie. Jeśli chodzi o SEI, oni tutaj już dawno zrobili multi-chain Cosmos EVM i ostatnio po prostu wyłączyli Cosmos. Teraz są totalnie tylko i wyłącznie na EVM. Shade Protocol, tutaj również działaliśmy pod airdrop. Shade Protocol po prostu odpalił się na SEI, więc na EVM. Osmosis dalej działa, także tutaj akurat nie ma problemu. Można cały czas swapować tokeny, można cały czas dodawać płynność, jednak nie można tego robić do wszystkich sieci, które jeszcze działają na kosmosie. Orbit, Earn, oni budują akurat na Arbitrum, P-Stake przeniósł się na Base, Shackle również przeniósł swoją płynność na Base, Demex po haku po prostu się zamknęli. Stride cały czas działa, jednak pewnie niedługo się zamknie. Quasar, tego akurat nie znam, Picasso również. Evmos umarł totalnie. Oni akurat tworzyli taki bridge między EVM a Kosmosem. Nawet oddali swoją technologię do Cosmos Hubu, jednak Cosmos Hub zdecydował się, żeby jej po prostu nie używać. No i mamy też tutaj sporo dexów, które po prostu się pozamykały, typu Uniswap, Loop, Crescent, mamy TerraSwap. Crescent w sumie dawał dość dobrze zarobić, o TerraSwap to lepiej może nie wspominać. SafeChain, w ogóle jeśli chodzi o Terra, to tam się dzieją bardzo dziwne rzeczy. Comdex po prostu umarł. Omniflix, oni przerzucili się również na Base. I to by było na tyle z tej całej listy. Nie wiem, czy pamiętacie Juno, to był właśnie jeden z większych airdropów na ekosystemie Kosmos. No i jeszcze zabrakło tutaj Kujiry, czyli teraz rebranding na Rujira. Rujira cały czas działa i w sumie ma się świetnie. Mam nadzieję, że z nami zostanie. Pozdrawiamy Mikołaja. Miejmy nadzieję, że coś Ci tam jeszcze w tym ekosystemie pracuje i że go używasz. Aczkolwiek z umierającym kosmosem, no nie wygląda to zbyt dobrze.
No i teraz o co właściwie chodzi z tym Noble? Ponieważ Noble to był projekt, który dostarczał główną płynność w stablecoinach, którym jest USDC, do ekosystemu Cosmos i stwierdzili, że będą się migrować na EVM. Tutaj jest opisana cała ta historia. I no niektórzy ludzie tutaj mocno fudowali, jednak to nie jest tak, że oni właśnie zdradzili Kosmos, ponieważ będą oni dostarczać płynność do EVM, z tym, że będą używać Cosmos SDK. Więc tworzą oni coś na wzór właśnie Tempo. Jeśli jeszcze nie wiesz, czym jest Tempo, to również zapraszam sprawdzić tutaj ten materiał. Będą do tego używać właśnie Cosmos SDK, więc te środki będą mogły płynnie przepływać z Kosmosa na EVM. I oczywiście w drugą stronę. Stablecoiny to jest bardzo mocna narracja na przyszły czas w krypto, dlatego właśnie zainteresowałem się ARK i Tempo, ponieważ tworzą oni L1 do stablecoinów. Do tego mają oni bardzo mocne finansowanie, tutaj jest 500 milionów, ARK jest budowany przez Circle. Circle zarabia jakieś 240 milionów rocznie i jest to ponad 2-miliardowa firma, więc jest tutaj bardzo duży potencjał, jednak w tym momencie mamy tylko testnety, nie ma tutaj żadnej gwarancji o airdropie, po prostu eksplorujemy sobie te dwa blockchainy, tak dla jasności. Tutaj akurat mamy informację o Mars Protocol, który został zhakowany, jednak nie udało im się wygrzebać z tego haku. 28 stycznia otwiera się claim dla ludzi, którzy stracili tam swoje środki. No i widziałem właśnie, że Neutron zdecydował się wesprzeć Mars Protocol i ich użytkowników i dołożyć część kapitału po to, żeby oddać właśnie userom, którzy stracili tam swój kapitał. Tutaj mamy bardzo długi artykuł o tym, co się stało. To nie był jakiś duży exploit, ponieważ było to poniżej $1 miliona. No jednak ten protokół był już dość słaby. A jeśli ktoś pamięta, co się z nim stało na Terra Luna, to tam również stracili dość sporo siana, więc w sumie to nic dziwnego, że nie było tam za dużo kapitału, ponieważ ja w życiu nie zaufałbym takiemu protokołowi po raz kolejny. Tutaj mamy kolejny artykuł właśnie od Neutrona. Exploit miał konkretnie 973 tysiące w USDC. To było wszystko w lendingu, no i oni zdecydowali się tutaj wesprzeć Marsa na poziomie 100 tysięcy. Gdzieś to tutaj jest, zaraz wam znajdę. Tak, tutaj 100 600 dolarów konkretnie, więc opłacą oni około 25% tych funduszy, które zostały tutaj stracone, zostaną one podzielone na dwie części. Nie wiem, czy już wspominałem wcześniej, ale zamyka się również Saga. Od Sagi również był airdrop podzielony na kilka sezonów i oni akurat tutaj również 21 stycznia mieli exploit, z którym sobie niestety nie poradzili i stwierdzili, że muszą się zamknąć. O Prism akurat już wam wspominałem, tego protokołu akurat nigdy nie używałem, po prostu nie zarabiali oni na tyle, żeby utrzymać swoją sieć, więc musieli się niestety zamknąć. Tutaj jeszcze mamy post od Toki. Toki również nie zarabiał na tyle, żeby wyrobić z utrzymaniem swojej sieci. Był to protokół DeFi, jednak teraz stwierdzili, że muszą wyłączyć cross-chainowe transfery, muszą wyłączyć płynność i również niedługo będą się zamykać. Więc głównym problemem, jaki tutaj zauważyłem w tym kosmosie, to jest to, że Kosmos ani ich sieci nie zarabiają po prostu na siebie. Dodatkowo Kosmos jest takim odrębnym hubem i mimo tego, że na przykład ten Osmosis czy ten Stride coś tam z niego kapie, to oni nie pobierają żadnych prowizji, nie pobierają żadnych taryf. Bo tak jak na przykład to się dzieje na Ethereum, każda transakcja pali trochę Ethereum, każda transakcja na L1 i na L2. Podobnie się dzieje na Solanie czy na Binance Smart Chain. Jednak tutaj mamy dość sporą inflację cały czas i widziałem, że już Atom pracuje nad nową tokenomią. Już to było widać na ostatnim Cosmoverse, nie pamiętam gdzie to było, chyba w Portugalii, że tam było jakieś 50 osób na sali i generalnie nikt nie był zainteresowany tą konferencją. Jednak oni teraz chcą się skupić bardziej na bankach, bardziej na instytucjach i dawać swoją technologię właśnie w tą stronę niż do użytkowników retail. No i podobnie właśnie się dzieje z Celestią. Celestia odpala swoją L2. Zamiast
wspierać łańcuchy, chcą teraz wspierać konkretne markety. Właśnie jeśli chodzi o RWA, chcą się tutaj konkretnie wyskalować, do tego zbudować ekonomię sztucznej inteligencji. Dodatkowo pracują nad swoim własnym AWS modelem, więc Amazon Web Services będą po prostu dawać serwery do krypto. Bardziej celują właśnie tutaj w globalny market, żeby go wzmocnić i po to, żeby zdobyć również jakieś konkretne zyski, po to, żeby właśnie utrzymać tą całą sieć. Ze względu na to, że Celestia jest bardziej modularnym blockchainem, więc można tam zrobić dużo więcej niż na Cosmos Hubie. No i teraz światełko w tunelu, drodzy Państwo, ponieważ coś tutaj w końcu zaczyna się dziać, uwaga, na Terra Luna. Eris Protocol ma tutaj bardzo ciekawe APR, ale żeby to nie było, że Was tam naganiam, tak jak już powiedziałem, Terra Luna wcześniej upadła, wiele ludzi na tym straciło, wątpię, żeby odzyskali jakiekolwiek zaufanie, ale odpalają się tutaj ciekawe projekty i coś zaczyna się tutaj dziać. Do tego zrobili upgrade blockchaina. Tak jak wiecie lub nie, Do Kwon został skazany na 15 lat w więzieniu, więc jak wyjdzie, będzie mieć około 50. Jeszcze jakieś dolarsy pewnie gdzieś mu się tam w anusie zostały, więc bardzo możliwe, że za 15 lat Terra Luna odpali znów. To był żarcik akurat. Tutaj mamy właśnie post od Cosmos Hubu, który skierował propozycję o research nowej tokenomii, więc coś zaczynają tutaj działać na poważnie, stworzyli nowy roadmap, chcą się bardziej wyskalować, chcą właśnie bardziej wyjść do instytucji, do banków. Widziałem, że również nawiązali współpracę z Revolutem, także no możliwe, że coś tutaj się stanie, jednak patrząc na ceny to jest bardzo tragicznie. Ja pamiętam, jak sprzedawałem Atoma po 15, nawet 20 chyba dolarów, później odkupowałem go po 5 dolarów, bo myślałem, że jest tanio, a jednak teraz jestem 50% w plecy, a nawet to 50% to jeszcze nawet nie jest tak źle. Teraz Wam pokażę wideo, co się dzieje, gdy robicie transakcje na kosmosie. Dobra, i na koniec mam tutaj droplets dla Was, ponieważ był tutaj jakiś mały airdrop, lecą tutaj jakieś trociny. Ja sprawdzałem na swoich dwóch portfelach, jednak nic mi tutaj nie wpadło. Nie wiem, czy robiliście tutaj jakieś kampanie, ale jak coś, to po prostu uprzejmie donoszę, sprawdźcie sobie, możliwe, że jakiś grosiwo Wam tutaj spadnie. No i finalnie patrząc na ten Osmosis, wiadomo, działa jak działa. Ja tutaj jeszcze mam jakieś nawet środki. Na kosmosie akurat mam kilka portfeli, ze względu na to, że ja również budowałem te koparki, kosiarki, traktory i tak dalej, więc coś tutaj jeszcze mi się zostało, ale jeśli popatrzycie na te tokeny, które są tutaj dostępne do swapów, no to już ich właściwie nie ma tak wiele, a o tych największych, o których właśnie wspominałem, po prostu one zniknęły. Więc wygląda na to, że kosmos nam po prostu powoli umiera. Mimo tego, że zaczynają pracować nad nowymi rozwiązaniami, to wydaje mi się, że jest to bardzo za późno. Oni powinni już nad tym zacząć pracować 2 lata temu. W tym momencie powstają nowe sieci, takie właśnie jak ARK czy Tempo. Nie wiem, czy Atom powstanie jeszcze ze swoich kolan. Ja miałem już swoje tokeny przygotowane do zrzutu, ponieważ pamiętajcie, że na ekosystemie Kosmos potrzeba 21 dni, żeby odstejkować Wasze tokeny. Jednak zadowalające mnie ceny nigdy się
nie pojawiły. Więc trzymam kciuki za to, że nie pozostanę z tymi torbami, a Ty zostaw łapkę w górę, jeśli dzisiaj dowiedziałeś się czegoś nowego. Zostaw koniecznie komentarz dla zasięgów, bo ostatnio jest z nim bardzo słabo. I to by było na tyle ode mnie. Dzięki wielkie, pozdrówki, siemanko, yo!